Na toruńskie ulice wyjechały nowe Ursusy, nie traktory, autobusy. To pierwsze autobusy spalinowe tego producenta, choć cierpliwość przewoźnika została przy tym mocno nadwyrężona, bo pojazdy przez długi czas nie były zdatne do użytku. Problemy w końcu rozwiązano, możemy więc zajrzeć na pokład nowych autobusów MZK w Toruniu. Zapraszam Was do oglądania. Czego jako pasażerowie oczekujemy od nowego autobusu? Ma być wygodnie, cicho, odpowiednia temperatura, zapewniona informacja pasażerska, niech będzie też bezpiecznie i ekologicznie. Z tymi 6 parametrami w przypadku nowych Ursusów jest różnie. Silnik autobusu pracuje raczej głośno, słychać go wyraźnie na dużej części przestrzeni pasażerskiej, ale w zamian pojazd porusza się bardzo dynamicznie. Dzięki 280 koniom mechanicznym prawie 7-litrowego silnika Cummins. Zawieszenie niedobrze przyjmowało wszelkie nierówności i dziury w jezdni, czego efektem były wyraźnie słyszalne uderzenia w momencie przejazdu przez dziurę. Bądź co bądź jest to też autobus z silnikiem diesla, więc mimo wysokiej normy emisji spalin Euro 6, pojazd nadal emituje zanieczyszczenia do atmosfery. Klimatyzacja nie zawsze działała poprawnie, w części spotkanych przeze mnie pojazdów było duszno, a pasażerowie otwierali wtedy niewielkie uchylne lufciki. Nie są one w stanie zapewnić odpowiedniej wentylacji wewnątrz pojazdu. Następny przystanek. Na żądanie. Następny przystanek. Akacjowo. Toruńska. Informacje o trasie przejazdu zapewniają ekrany ciekłokrystaliczne i komunikaty głosowe. Bilety możemy kupić w automacie obsługującym monety i karty zbliżeniowe. Swoje urządzenia mobilne podładujemy też dzięki gniazdom USB. Nad bezpieczeństwem pasażerów czuwają też kamery. Nowością u przewoźnika są autobusy 10-metrowe. Dotychczas nie dysponował on pojazdami o tej długości, na pokład zabierają one 82 pasażerów zamiast 105. Autobusy powinny więc trafić na mniej obciążone pasażerami linie, tak żeby uniknąć sytuacji, w których pasażerowie nie mogą wejść do pojazdu. W pojeździe niskopodłogowym istotna jest liczba siedzeń dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi, bez stopni pośrednich.
W Ursusie o standardowej długości jest ich 8. W nowym Solarisie spotkaliśmy ich w podobnej konfiguracji wnętrza nawet 12. Jednak pojazd zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz wygląda estetycznie. Wnętrze pojazdu jest dobrze oświetlone światłem dziennym, bo przestrzenie okien są duże. Ursus produkuje pojazdy komunikacji miejskiej od 4 lat. Pierwsze wyprodukowano w konsorcjum z ukraińskim Bogdanem. Łącznie było to 38 trolejbusów dla Lublina, później pojawił się też autobus bateryjny. W zeszłym roku Ursus przejął projekt autobusu City Smile od firmy AMZ z Kutna. Na podstawie tego modelu powstał już autobus elektryczny i wodorowy, a dopiero teraz do oferty dołączyły standardowe autobusy z silnikiem diesla. Ostatnio mówi się też o planach ekspansji firmy na rynek bałkański, czego pierwszym krokiem są prezentacje elektrobusa w Chorwacji i plany uruchomienia montowni producenta w tym kraju. Historia odbioru 5 nowych pojazdów w Toruniu trwała dość długo. Pierwotnie autobusy miały być dostarczone do końca zeszłego roku, ale aż 4 miesiące trwało wdrażanie poprawek, które ostatecznie pozwoliły odebrać przewoźnikowi ten produkt. Autobusy MZK już jeżdżą, ale na dopracowanie jakości wykonania pojazdów producenta potrzeba jeszcze znacznie większego doświadczenia. Teraz na nowe Ursusy czekają miejskie zakłady autobusowe, które mają zostać dostarczone na przełomie lipca i sierpnia. Będzie to razem 10 autobusów elektrycznych. Czy tym razem obędzie się bez opóźnień? Zobaczymy. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.